Siemanko, dzisiaj będzie nowy poradnik szyciowy, więc zapraszam od razu do maszyny. Dzisiaj pokażę Wam kolejny sposób szywania zamka. Moim zdaniem jest to naprawdę rewelacyjny trik. Można zastosować to w przeróżnych torbach, torebkach, saszetkach. Potrzebny nam będzie do tego zamek, przygotowany już na jakąś określoną długość. Ja już ten pozakańczałem z dwóch stron. No i taśma nośna. I to by było wszystko, co nam na ten moment jest potrzebne. Ogólnie zasada wszycia tego zamka wygląda w ten sposób. Za chwilkę wszystko sobie dobierzemy. Ma to wyglądać w ten sposób, czyli wykonujemy taką jakby opaskę wokół całej taśmy zamkowej. Przyszywamy zamek właśnie do tej opaski, a później dopiero już do docelowej rzeczy. Tą warstwę z taśmy nośnej możemy zrobić podwójną i przeszywając właśnie górną warstwę, taśmę zamkową i później drugi taki sam okrąg z taśmy, otrzymujemy tutaj z boku taką kieszonkę i wykonując na przykład torbę z podszewką, możemy włożyć te dwie warstwy tkaniny pomiędzy warstwy taśmy nośnej i zeszyć wszystko po obwodzie i otrzymujemy estetyczne maskowanie tych dwóch warstw. Nie musimy podszewki od środka łatać osobnym szwem albo robić lamówki. Także musimy teraz to wymierzyć. Otrzymałem coś takiego. Tutaj mam rozstaw w okolicach centymetra. Ta szczelina pomiędzy taśmami. No i teraz będę musiał zrobić identyczną po drugiej stronie. Mam coś takiego. Złożyłem po prostu te końce razem, ponieważ tu muszę wykonać jeszcze zaszycie. Teraz musimy zaszyć w tym miejscu pół centymetra od tego rantu. Otrzymamy coś takiego. Teraz musimy to uciąć. Możemy też lekko to zaszycie rozklepać młotkiem, żeby te końce ładnie się ułożyły i żeby nie było tutaj takiego przesadnego zgrubienia. No i teraz będziemy montowali do tego zamek. Wszystko wygląda dobrze. Przechodzimy do szycia.
Nitki wyciągam na spód. Tak to wygląda. Możemy tutaj minimalnie dociąć jeszcze. Mamy miejsce. Albo sam róg, albo tutaj. I otrzymujemy gotową listwę, którą możemy wszyć do torby, plecaka, torebki. Dodatkowo, jeśli wykonamy to w tej wersji podwójnej, no to będziemy mieli fajną tutaj kieszonkę, do której będziemy mogli wcisnąć 2 albo więcej warstw materiału i z wierzchu to wszystko naraz przeszyć. Także naprawdę bardzo ciekawa opcja na wszywanie zamka. Taśma może być kontrastowa w stosunku do tkaniny, której używamy. Zamek może być kontrastowy. No jest sporo opcji, że można tutaj coś pokombinować. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!